Zapytałem Was wczoraj na Facebooku, co byście chcieli zobaczyć na temat Tokio na kanale YouTube'owym. Wiele bardzo było głosów, że interesuje Was codzienne życie w Japonii, więc dzisiaj będzie materiał trochę na ten temat. W Tokio codziennością jest jeżdżenie metrem. Idę teraz doładować kartę. Ładować, tu wsadzamy kasę i tą kartę. Żadnej filozofii w tym wielkiej nie ma, działa to bardzo szybko i sprawnie. Ta karta pełni po prostu rolę biletu, nie dostajemy tu żadnych zniżek, ale ona jest bardzo przydatna, bo jest zbliżeniowa, więc można ją sobie schować do portfela. Na każdym peronie mamy takie tablice, na których mamy wypisane wszystkie stacje, które jadą w danej linii. Widzimy tutaj naszą stację i widzimy każdą stację, która jest dalej. Oczywiście są też te wcześniejsze. Tu mamy napisane, ile czasu do nich się jedzie, a tutaj mamy rozpisane, gdzie najlepiej jest nam się przesiąść. Czyli na przykład ten system mówi nam, w którym wagonie najlepiej jest jechać, żeby mieć najszybszą przesiadkę. Mamy zaznaczone bramki, tutaj mamy numer wagonu i drzwi i zawsze wiemy, że w tym miejscu one się zatrzymają i będą tutaj. Mamy dużą tablicę z opisem, gdzie możemy tutaj dojechać. Z tego peronu jedzie pociąg w tę stronę. Tutaj są kolejne stacje, tutaj są minuty, w których pociąg dojeżdża na daną stację. Tutaj natomiast przesiadki na inne linie. To wszystko jest po prostu tak klarownie opisane, że bardziej się nie da. No i rzecz, która mi się osobiście najbardziej podoba, tutaj nie ma tak, że się ktoś pcha na chama, wszyscy grzecznie czekają, aż najpierw ludzie wysiądą i dopiero potem się wsiada. Po prostu takie proste. Mamy coś mówić? Jeszcze kilka lat temu standardem w tokijskim metrze były handheldy. Dzisiaj w akcji widzimy głównie smartfony. Na każdej stacji jest inna muzyczka. Teraz wysiedliśmy z metra i chcemy przesiąść się na pociąg naziemny na linię Yamanote. Nie ma z tym problemów, na każdej stacji, przy każdym wyjściu jest opisane, na co się, którędy możemy przesiąść, więc idziemy. Jesteśmy teraz na stacji Ikebukuro, która jest jedną z 3 największych chyba stacji w Tokio, albo przynajmniej w ścisłej czołówce. No widzicie, co tu się dzieje. Wygodne jest to, że w tym systemie możemy się przesiadać na pociąg, znaczy na kolej nadziemną z kolei podziemnej. W drugą stronę wszystko tutaj jest jakby kompatybilne, więc w takim jednym ciągu możemy pokonać naprawdę kawał drogi. Odległości tutaj są ogromne, a do tego te bramki, które rejestrują użycie karty, one tak naprawdę przechodzimy przez nie tylko na początku i na końcu, a opłata zostaje naliczona za jakby najkrótszy odcinek możliwy między tymi 2 stacjami, więc też jeśli ktoś sobie pojedzie naokoło na przykład, bo się pomyli, to nie zapłaci więcej. Znaczy wyjątkiem tutaj jest sytuacja właśnie przesiadki z metra na pociąg, bo wtedy przez bramki przechodzimy, ale mniejsza. Przed nami linia Yamanote, taka linia okrążająca centralną część Tokio, łącząca wszystkie chyba najważniejsze punkty miasta, jadąca dookoła. Pociągi przyjeżdżają dosłownie tutaj co 2-3 minuty, więc jeśli ktoś przegapi pociąg, to nie jest tak jak u nas, że musi jakoś tam rozpaczać albo biegać za nim. Do tego zwróćcie uwagę, że drzwi dokładnie stają w miejscu, w którym mają stać, więc ludzie ustawiają się w kolejkach do drzwi, już czekając na pociąg. Teraz jesteśmy właśnie nie w metrze, tylko w kolei nadziemnej, która no w sumie jest bardzo podobnie działa, tylko jest nadziemna. To najbardziej niesamowite w tym wszystkim jest to, że ten system po prostu działa. Tutaj nic się nie spóźnia, pociągi przyjeżdżają, kiedy mają przyjeżdżać, dosłownie z 5-sekundową dokładnością. W metrze panują takie zasady, że nie powinno się za głośno rozmawiać. W ogóle rozmawianie przez telefon to jest w ogóle największy grzech, jaki można zrobić. Generalnie chodzi o to, żeby było cicho i nie przeszkadzać naszym współpasażerom. Właśnie mijamy Shinjuku, czyli chyba najbardziej zatłoczoną stację na świecie. Fakt, że ten system działa tak dobrze, jest tak rozbudowany, sprawił, że po prostu w Tokio nie opłaca się mieć samochodu. Samochody mają tylko ludzie, którzy rzeczywiście chcą zaszpanować, że mają auto, jacyś miłośnicy wielcy samochodów, którzy nie mogą bez nich żyć, albo rodziny. Reszta ludzi, nawet bogatych, jeździ pociągami. Przez to, że ten system jest taki skuteczny, to w ogóle jak patrzymy sobie, automat na pojawy,
Jak patrzymy na mapę Tokio, to może nam się wydawać intuicyjnie, że coś jest daleko na przykład, bo ja jako Krakus mam poczucie, że z Podgórza na Bronowice jest strasznie daleko i długo zajmuje dojazd. Natomiast tutaj mamy 10-krotnie większą odległość i jej pokonanie zajmuje nam na przykład 15 minut. Ludzie dojeżdżają do pracy do centrum Tokio, czasem czy na zabawę do centrum Tokio z odległości rzędu 70 km. I jakbyśmy wzięli dwa najdalsze punkty, właśnie do których sięga ten system komunikacji w Tokio, to pewnie ze 150 km mogłoby nam wyjść. Dlatego oczywiście wszystkie te większe stacje metra w Tokio to są takie wielkie centra handlowe, to jest strasznie dużo jedzenia, przekąsek różnego rodzaju, też rozrywki. No po prostu ludzie spędzają tutaj dużo czasu w podziemnych i w nadziemnych stacjach i w pociągach, które są pomiędzy nimi, więc to jest gigantyczny przemysł tutaj w tym mieście. Widzicie za mną masę ludzi, to i tak nie są godziny szczytu, więc tutaj naprawdę niesamowite ilości tłumu przewalają się przez te stacje. Jednak musimy tutaj jeden mit obalić. Nie ma tutaj upychaczy metra, o których wszędzie się mówi. To znaczy, podobno są na niektórych stacjach rano w tym szczycie porannym, kiedy wszyscy jadą do pracy, ale ja ich osobiście nigdy nie widziałem. Też jedna szybka, bardzo cenna wskazówka podróżnicza dla Was. W Tokio generalnie chodzi się po lewej stronie, znaczy jest taki jakby pieszy ruch lewostronny, natomiast na schodach ruchomych zawsze staje się po lewej stronie, a po prawej idą ci, którym się spieszy i nie chcą stać w miejscu. Często się pytacie, na ile w Tokio można sobie poradzić, nie mówiąc płynnie po japońsku. Oczywiście tutaj wszystko zależy od kontekstu, w którym chcemy uczestniczyć, ale na przykład w metrze naprawdę trudno się zgubić. Mamy też tutaj oczywiście słynne wagony dla kobiet, czyli wagony, które są najczęściej na początku albo na końcu składu i one w godzinach porannych są po prostu zarezerwowane dla kobiet. To jest to związane tutaj z tym problemem, że w takim zatłoczonym rano pociągu niektórym facetom rączki wędrują. Chcąc rozwiązać ten problem, no to po prostu zrobiono takie wagony. Linii metra w Tokio jest dużo, są one na wielu poziomach, najniższe są na 40 metrach pod poziomem ziemi. Tutaj akurat jesteśmy na takich schodach ruchomych, które wyglądają jak winda z filmu Akira. No i same stacje metra też są tutaj po prostu ogromne. Przesiadając się z jednej linii na drugą, na przykład idziemy przez kilometr właśnie, a jakby uwzględnijmy, że wszystko to tutaj jest, linii metra jest w cholerę, stacji jest w cholerę i tak to wszystko nie wystarcza, bo są jeszcze te wszystkie pociągi naziemne, których jest 4 razy więcej. I to jest właśnie miasto na 30 milionów ludzi.